Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajną lekcję. Ta lekcja będzie na temat 7 fraz, które zaczynają się od mam albo nie mam. Te frazy są bardzo, jak się mówi po polsku, useful. Pamiętacie? Te frazy są bardzo przydatne. Polacy używają ich bardzo często i Wy od dzisiaj na pewno też będziecie tych fraz często używać. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się polskiego z każdego miejsca na świecie z moimi fantastycznymi nauczycielkami. A jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej lekcji wideo takich jak ta, to zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Znajdziecie tam dużo interesujących materiałów do nauki języka polskiego. A teraz zaczynamy lekcję. Pierwsza fraza na dzisiaj to nie mam ochoty. Nie mam ochoty to znaczy nie chcę. Po prostu nie czuję, że to jest coś, co teraz chcę robić. Nie mam ochoty. Nie mam ochoty na oglądanie filmu. Nie mam ochoty na wino. Nie mam ochoty na czekoladę. A pozytywna wersja tej samej frazy to mam ochotę. Nie mam ochoty, bo to jest dopełniacz, ale mam ochotę, bo gramatycznie to jest biernik. Posłuchajcie przykładów. Masz ochotę na spacer? Chętnie. Możemy iść zaraz do parku. Nie mam ochoty na alkohol. Napiję się soku. Wiesz co? Nie mam ochoty dzisiaj iść do kina. Wolę posiedzieć w domu. Jeszcze raz, ta fraza, a raczej te dwie frazy to nie mam, pamiętacie? Nie mam ochoty, a pozytywna wersja to mam ochotę. Tak, świetnie. No to druga fraza. Druga fraza to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, to znaczy nie wiem. W ogóle nie wiem nic na ten temat. Nie mam pojęcia. Często mówimy nie mam zielonego pojęcia. To znaczy ja absolutnie nie wiem. Dlaczego zielonego? Nie mam pojęcia. Posłuchajcie kilku przykładów. Wiesz, czy jutro będzie padać? Nie mam pojęcia. Sprawdź prognozę w internecie. Co to znaczy przydatny? Nie mam pojęcia. A wy pamiętacie? Co to znaczy przydatny? Mówiłam o tym na początku lekcji. Przydatny to praktyczny, po angielsku useful. Więc wy już wiecie, co to znaczy przydatny i w tej sytuacji nie możecie powiedzieć nie mam pojęcia. I jeszcze raz mówimy nie mam pojęcia albo mówimy też nie mam, jaki tam był kolor? Zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Trzecia fraza. Nie mam siły. Nie mam siły, to znaczy nie mam energii.
To może być siła, energia taka fizyczna, ale to może być też siła, energia psychiczna. Kiedy jest jakaś trudna sytuacja, też możemy użyć frazy nie mam siły. Posłuchajcie przykładów. Proszę, pomóż mi, nie mam siły otworzyć tego słoika. Jestem taka zmęczona. Byłam w pracy, miałam naprawdę dużo pracy, potem jeszcze byłam na siłowni, na zakupach. Naprawdę nie mam siły. Pooglądam serial. Ta sytuacja jest dla mnie bardzo ciężka emocjonalnie. Ja już naprawdę nie mam siły. A ty masz już dobrą nauczycielkę języka polskiego? Jeśli nie, to zapraszam do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie możesz uczyć się z najlepszymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. Czwarta fraza to mam pretensje do kogoś o coś, lub też negatywna wersja, nie mam pretensji do kogoś o coś. Do kogoś dopełniacz, o coś biernik. Tak, uwaga, biernik, nie miejscownik. Mam pretensje do kogoś, to znaczy, że jestem zła na kogoś, że ta druga osoba robi coś, co mi się nie podoba i ja nie chcę, żeby to robiła i mówię o tym. To znaczy, mam do kogoś pretensje. A jeśli nie mam do kogoś pretensji, to nie mam żadnego problemu z tym, co ta osoba robi. Posłuchajcie przykładów. O co masz do mnie znowu pretensje? Cały czas tylko narzekasz, że robię coś źle. Co teraz zrobiłem źle? Nie mam do ciebie pretensji o to, że się spóźniłaś, ale o to, że w ogóle nie napisałaś ani nie zadzwoniłaś. Martwiłam się. Jeszcze raz, jaka jest pozytywna wersja tej frazy? Mam pretensje, a negatywna nie mam pretensji. Piąta fraza, mam coś na myśli albo mam na myśli. To znaczy, co ja tak naprawdę myślę, co ja chcę naprawdę powiedzieć. Na przykład, nie rozumiem, co masz na myśli, mówiąc, że oni mieszkają razem. Masz na myśli, że oni teraz są parą? Czy po prostu razem mieszkają? Drugi przykład. Dialog. Martyna powiedziała, że może przyjdzie na moje urodziny. Może przyjdzie. No ale co masz na myśli? Znam ją i wiem, że jak mówi może, to na pewno nie przyjdzie. To mam na myśli. Czy możesz mi to jeszcze jakoś inaczej wytłumaczyć, bo nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. Negatywna forma tej frazy to nie mam na myśli. Na przykład nie mam niczego złego na myśli. Albo nie to miałam na myśli. Czyli nie to chciałam powiedzieć. Szósta fraza. Mam dwie lewe ręce. Mieć dwie lewe ręce. To jest lewa ręka, a to jest moja prawa ręka. A jeśli ktoś ma dwie lewe ręce, to znaczy, że on nie bardzo umie robić coś manualnie, ale to może też znaczyć, że on po prostu jest leniwy i nie lubi pracować. Mam dla Was oczywiście kilka przykładów. Oliwia ma naprawdę dwie lewe ręce w kuchni i ona w ogóle nie gotuje. Nie mogłabym być kelnerką i nosić tych rzeczy na tacy. Nie, ja mam dwie lewe ręce. Wszyscy wiedzą, że Marcin ma dwie lewe ręce do roboty. On tylko narzeka, że nie ma ani pracy, ani pieniędzy. Mieć dwie lewe ręce. Ta fraza występuje raczej tylko w wersji
pozytywnej. I ostatnia fraza na dzisiaj, której zapomniałam, mam dużo na głowie albo mam dużo rzeczy na głowie. To znaczy, że mam dużo pracy, dużo rzeczy do załatwienia, czyli dużo rzeczy do zrobienia. Na przykład muszę iść do banku, na pocztę, do dentysty. Mam dużo obowiązków. Posłuchajcie kilku przykładów. Julia ma 4 dzieci i 2 psy, więc ona naprawdę ma dużo na głowie. Nie mogę się z Tobą spotkać w tym tygodniu. Mam za dużo rzeczy na głowie. Muszę skończyć taki dodatkowy projekt do pracy, iść do fryzjera. Może w przyszłym tygodniu się spotkamy. Ta fraza to mam dużo na głowie i to była ostatnia fraza z dzisiejszej lekcji. Podsumowanie. Pierwsza fraza, a tak naprawdę 2 frazy, to mam ochotę albo nie mam ochoty. Mam ochotę, nie mam ochoty. To znaczy chcę albo nie chcę. Fraza numer 2. Nie mam pojęcia albo nie mam zielonego pojęcia. To znaczy nie wiem. Trzecia fraza. Nie mam siły. Nie mam siły, to znaczy nie mam energii. Albo fizycznej, albo psychicznej. Fraza numer 4 to mam pretensje do kogoś o coś, albo nie mam pretensji do kogoś o coś. Kiedy mam do kogoś pretensje, to jestem na niego zła i nie chcę, żeby on robił to, co robi. Fraza numer 5. Mam na myśli. Pytamy, co masz na myśli, kiedy chcemy zapytać, co ty tak naprawdę chcesz powiedzieć? Co masz na myśli? Fraza numer 6 to mieć 2 lewe ręce. Jeśli ktoś ma 2 lewe ręce, to znaczy, że nie jest dobry w pracach manualnych albo jest po prostu leniwy. I ostatnia 7 fraza, kiedy mówimy, że mam dużo pracy, dużo obowiązków, to jest mam dużo na głowie. Mam dużo na głowie albo mam dużo rzeczy na głowie. I jak myślicie, czy te frazy są przydatne? Moim zdaniem są bardzo przydatne. Będziecie na pewno je słyszeć od Polaków i zachęcam Was, żebyście też używali tych fraz. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zapraszam Was serdecznie do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić też kupując jeden z moich kursów wideo. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!